stało, co dokładnie się zadziało. Ty coś powiedziałeś, ona powiedziała. Weź nie oceniaj, nie dodawaj dramatu. Czysta obserwacja jest pierwszym krokiem, zatem zrób 4 kroki. Bądźmy bliżej, ja ciebie widzę, ja cię słyszę. Powiedz mi o tym, co czujesz, czego pragniesz, czego potrzebujesz. Dzień dobry, cześć. Witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj będziemy mówić o obserwacjach. Film dzisiejszy zapoczątkowuje serię 4 filmów, w których będziemy opowiadać Wam o 4 elementach porozumienia bez przemocy. W poprzednim filmie Ewelina mówiła o porozumieniu bez przemocy, posługując się rozróżnieniem na esencję i formę, na postawę i komunikację. Chcemy właśnie w kolejnych filmach przybliżyć Wam 4 elementy komunikacji, która sprzyja i wspiera główne założenie porozumienia bez przemocy, czyli budowanie kontaktu. W pierwszym kroku, czyli w obserwacjach, zachęcamy Was do przyjrzenia się temu, jak się komunikujemy, jak to, co mówimy, wpływa na jakość naszych relacji. Czy rzeczywiście to, co mówimy, wpływa na budowanie dialogu i porozumienia oraz wspiera kontakt? Chcemy Was też zachęcić do wzięcia odpowiedzialności za to, co mówię i jak mówię, jakim językiem się posługuję. Czy jest to bardziej język nawykowy, czy być może jest to język ja, który wspiera budowanie kontaktu. Myślę, że zasadniczą sprawą jest zadanie sobie pytania, po co w ogóle się komunikujemy. Do mnie przemawia takie podejście, że komunikacja to sposób wyrażenia tego, co we mnie w środku się zadziewa, w odpowiedzi na jakąś sytuację, co tak naprawdę jest we mnie żywe. No i teraz w jaki sposób ja to wyrażam, to różnie to dociera do różnych ludzi. W porozumieniu 4 kroki pomagają wyrazić to, co w nas żywe, w taki sposób, żeby on sprzyjał właśnie porozumieniu i kontaktowi. Obserwowanie otaczającej nas rzeczywistości może czasem być nie lada wyzwaniem. Bodźce odbierane przez mózg dzięki różnym kanałom podlegają obróbce, pojawiają się myśli na temat tego, co widzimy lub słyszymy, i to, co mówimy, jest odzwierciedleniem naszego wewnętrznego stanu związanego z doświadczaniem tej rzeczywistości. Popatrzmy na sytuację, która być może znana jest niektórym z Was. Po całym dniu w pracy wracacie do domu i zastajecie taki oto widok. Nastolatek, z którym umówiliście się na odkurzenie mieszkania podczas Waszej nieobecności, zajął pozycję leżącą na kanapie, a wokół niego, na dywanie, kłębią się koty z kurzu, piach i okruchy. Jakże szybko nasz umysł produkuje myśli typu co za śmierdzący leń, gdzie popełniłam błąd. Nigdy nie można na niego liczyć. Znowu wszystko na mojej głowie. Myśli tylko o sobie. Warto zdać sobie z tego sprawę, że to, co dzieje się w naszej głowie, to myśli na temat tego, co widzimy. Wypowiadanie ich na głos to małe szanse na wzajemne zrozumienie. Czym zatem warto się posługiwać? Obserwacją. A czym ona jest? Obserwacja w ujęciu porozumienia bez przemocy to najprościej mówiąc taki fakt, co do którego wszyscy możemy się zgodzić. To odpowiedź na pytanie, co widzę, co słyszę, co ktoś powiedział, co ktoś zrobił, konkretna czynność, co zarejestrowało oko kamery. A zatem jaki jest w naszym przykładzie fakt? Maciek leży na kanapie. Suficki poeta Rumi powiedział kiedyś, że gdzieś pomiędzy dobrem a złem jest ogród. Tam się spotkamy. Porozumienie bez przemocy zachęca do szukania neutralnej przestrzeni, bez krytyki i ocen. Tam łatwiej będzie się porozumieć. Popatrzmy jeszcze na kilka przykładów wypowiedzi pochodzących z 2 różnych światów. Po lewej świat ocen i krytyki, po prawej świat neutralnych obserwacji.
Jacek jest niegrzeczny. Jacek popchnął Ewę. Myślisz tylko o sobie. Zjadłeś ostatni kawałek ciasta. Nigdy po sobie nie sprzątasz. Po śniadaniu twój talerz został na stole. Jaką zatem rolę pełnią oceny? Jedną z nich jest informacja, jakie są nasze ukryte pragnienia w związku z tą sytuacją. Kiedy myślisz śmierdzący leń, być może chodzi o wsparcie, współdziałanie. A kiedy mówisz, nie można na niego liczyć, może chodzi ci o łatwość na co dzień, pewność co do zawartych umów. Nie namawiamy zatem do pozbycia się i wypierania ocen. Zapraszamy do przyjrzenia się temu, jaką informację nam przynoszą. Zapraszamy Was do ćwiczenia umiejętności obserwowania bez oceniania. A więc obserwowanie, skupianie się na faktach z pewnością jest pomocne w budowaniu relacji opartej na szacunku, dialogu, wzajemnym zrozumieniu i zachęcam Was do praktykowania obserwowania poprzez różne praktyki. Jedną z tych praktyk zaprezentuję Wam za chwilę Magda, a ja zachęcam Was do takiej świadomości, do zatrzymywania się, zadawania sobie pytania, czy ja obserwuję, czy ja oceniam. I jeśli oceniam, to o czym są te oceny? Powiedzieliśmy już sobie, że o mnie. Jak mogę się tym zaopiekować? Jak mogę wysłuchać tych ocen i jak pomóc sobie w dotarciu do tego, co tak naprawdę jest dla mnie ważne. O tym będziemy mówić też w następnych filmikach. Cześć! W tym odcinku rozmawiamy o sztuce obserwacji. Justyna przed chwilą opowiedziała Wam o tym, w jaki sposób obserwacje mogą poprawić jakość naszej komunikacji. A ja opowiem Wam o tym, w jaki sposób uważność może poprawić jakość naszej obserwacji. Obserwacja to taka metoda poznawania rzeczywistości, która opiera się na bezpośrednich wrażeniach. Kiedy obserwujemy, to zwracamy uwagę na szczegóły, zwracamy uwagę na odległości, zwracamy uwagę na barwy, natężenie głosu, gesty naszego rozmówcy. I to wszystko są bardzo ważne informacje, które docierają do naszego umysłu i tam zostają poddane pewnemu procesowi przetwarzania. Bardzo często zdarza się jednak, że właśnie w tym procesie przetwarzania informacji dochodzi do pewnych zakłóceń. Często jest tak, że nasza uwaga jest rozproszona, że jesteśmy zaangażowani w jakieś myśli na temat tego, co się dzieje. Często te myśli stają się dla nas faktami. Zaczynamy wierzyć w to, co myślimy. I to stwarza pewną alternatywną rzeczywistość naszego umysłu. Jest to zupełnie normalne. Myśli ciągle się pojawiają. To, czego możemy się nauczyć poprzez ćwiczenia uważności, to zauważanie tych momentów, kiedy pojawiają się myśli i powracania do bezpośrednich wrażeń płynących ze zmysłów. Pewnie pamiętacie, że ćwiczenia uważności mogą nam pomóc w tym, aby być w lepszym kontakcie z bieżącymi doświadczeniami. I jest takie ćwiczenie uważności, które może nam pomóc w tym, aby stać się bardziej uważnym obserwatorem. Jest to ćwiczenie uważnego widzenia, do którego teraz Was serdecznie zapraszam. Na początek usiądź wygodnie i rozejrzyj się wokół. Znajdź jakiś przedmiot, który może stać się obiektem Twojej obserwacji. Najlepiej, aby obiekt ten był nieruchomy. Możesz wyjrzeć przez okno i zacząć obserwować to, co widzisz, albo znaleźć jakiś przedmiot niedaleko Ciebie. Jeśli już wybrałeś obiekt swojej obserwacji, to skieruj na niego swój wzrok. I zacznij się przyglądać temu, co widzisz. Z takim nastawieniem, jakbyś to widział po raz pierwszy w swoim życiu. Zauważ najpierw całość obrazu. Jego barwy, odcienie, elementy i szczegóły.
Zwróć uwagę na różnorodność materiałów, kolorów i powierzchni. Po prostu patrz i zauważaj to, co widzisz. Spróbuj pobawić się nieco perspektywą obrazu. Zauważ pierwszy plan, drugi, trzeci. Co widzisz? Może któryś z nich szczególnie przyciąga Twoją uwagę? Jeśli tak jest, to idź za tym. Zauważ ten element, który w obrazie jest dla Ciebie najbardziej ciekawy. I na chwilę zatrzymaj na nim swój wzrok. Jak widzisz teraz pozostałe części obrazu? Może wydają Ci się bardziej rozmyte, nieostre? A jak widzisz tę część, na której się skupiasz? Spróbujmy poeksperymentować jeszcze trochę. A teraz zobacz, czy możesz patrząc zauważyć jakieś części siebie. Może kątem oka zauważasz jakąś część swojej twarzy czy ubrania. I na koniec zobacz, czy możesz zupełnie przekierować swoją uwagę do wewnątrz. Może będzie Ci łatwiej, jeśli na chwilę zamkniesz oczy. Zobacz, co wtedy się dzieje. Jaki masz kontakt ze zmysłami teraz. Może zauważasz jakieś wrażenia w ciele? Ruch oddechu, temperaturę, postawę swojego ciała. Zobacz, czy możesz przez chwilę skupić uwagę na oddychaniu. Poczuć wdech i wydech. A może zwracają uwagę jakieś dźwięki, które znajdują się w pomieszczeniu, w którym teraz przebywasz. Przez chwilę po prostu obserwuj swoje doświadczenia. Nic więcej, tylko obserwuj. Rejestruj chwila po chwili, co pojawia się w polu Twojej uwagi. Tak samo jak obserwowałeś wzrokiem obiekt, na który patrzałeś przed chwilą. Kiedy będziesz gotowy, możesz powoli otworzyć oczy. Zauważ, jak po tym ćwiczeniu widzisz świat. Możesz zapisać na kartce to, co udało Ci się zaobserwować w tym ćwiczeniu, zwracając uwagę na to, czy opisujesz faktyczne doznania i obserwacje.